Dzień dobry. Dzisiaj dość trudna lekcja, nie taka długa, ale dość trudna. Temat lekcji, ja zapisałem strumień indukcji magnetycznej, ale proszę dodać jeszcze do tego pod spodem siła elektromotoryczna indukcji elektromagnetycznej, czyli strumień indukcji magnetycznej, siła elektromotoryczna, słowo elektromotoryczna to jest jedno słowo, indukcji elektromagnetycznej. I ta druga część jest ważniejsza. Więc już to pojęcie strumienia, ale innego wektora, strumienia indukcji elektrycznej już się pojawiło. To byłoby to takie lekkie rozszerzenie, ale które pozwalało nam dość sformułować prawo Gaussa i wykorzystać je do obliczenia wartości indukcji elektrycznej na zewnątrz nieskończenie wielkiej płaszczyzny naładowanej równomiernie ładunkiem i również wokół ładunku punktowego. I widzimy, że to pojęcie strumienia jest bardziej ogólne i dotyczy opisu również pola magnetycznego. No i jeżeli ktoś nie przespał tamtej lekcji, no to z pojęciem strumienia indukcji magnetycznej nie będzie miał żadnego problemu, bo to jest tylko kwestia innej nazwy wektora opisującego pole, dane pole. Tam było pole elektryczne, tu pole magnetyczne. Więc w skrócie. Załóżmy, że mamy pewną powierzchnię. To jest ta powierzchnia. Ona jest tak naprawdę ustawiona, tu prostopady do kartki, o tak. W ten sposób, jak ta linijka teraz. My tylko widzimy jak gdyby przekrój tej powierzchni. Mamy powierzchnię, oznaczymy ją S, jej pole to będzie S i też ją oznaczmy jako S. I znajduje się ona w polu magnetycznym, jednorodnym. To są linie tego pola, jednorodnego pola magnetycznego, czyli są to linie proste, równoległe i równoodległe. Skoro są to linie proste, to wektor indukcji jest skierowany stycznie do linii pola, czy w takim razie w naszą prawą stronę, czy w tę stronę jest wektor indukcji skierowany, a jeżeli są równoodległe, to znaczy, że wartość indukcji w każdym punkcie tego pola jest również taka sama, bo gęstość linii pola jest wprost proporcjonalna do wartości indukcji magnetycznej. No i teraz chcemy, tak jak wcześniej w przypadku pola elektrycznego, chcemy znaleźć wielkość fizyczną, która będzie wprost proporcjonalna do ilości linii pola przechodzących przez daną powierzchnię. Czyli przez tą powierzchnię przechodzi tam ilość tych linii pola i teraz pytamy się, od czego, szukamy właśnie wielkości fizycznej, która będzie wprost proporcjonalna właśnie do ilości linii pola przechodzących przez daną powierzchnię. I w tym celu narysujmy drugą powierzchnię, powiązaną z tą pierwszą powierzchnią. Właśnie to jest ta druga powierzchnia, która jest w ten sposób powiązana z powierzchnią tą S, oznaczam ją S prostopadłe na razie, tą powierzchnię nową, że przez obie te powierzchnie przechodzi tyle samo linii pola. Widzimy, że każda linia, która przejdzie przez powierzchnię S, musi przejść przez powierzchnię S prostopadłe. I tą powierzchnię S prostopadłe, tak jak mądrzej byśmy nazwali, jako pole rzutu prostopadłego tej powierzchni na powierzchnię prostopadłą do linii pola. Czyli mamy tą powierzchnię i mówimy o rzucie prostopadłym tej powierzchni na powierzchnię prostopadłą do linii pola. Skomplikowanie to brzmi, ale tak to jest. Tak matematycznie byśmy to opisali. Czyli widzimy, że przez tą powierzchnię prostopadłą do linii pola przechodzi tyle samo linii pola, co przez tą powierzchnię, która tworzy kąt alfa właśnie z tą powierzchnią prostopadłą do linii pola. Teraz sformułujmy sformułujmy definicję wektora powierzchni.
Wektor powierzchni, będzie to wektor, tu właśnie go narysowałem, to będzie wektor prostopadły do danej powierzchni, więc w tym przypadku mamy, więc to będzie albo taki wektor, jak teraz, albo w drugą stronę ustawione, tak? Prostopadły do tej powierzchni S. My możemy wybierać zwrot tego wektora powierzchni i zwykle wybiera się go tak, aby tworzył on z wektorem indukcji magnetycznej jak najmniejszy kąt. Czy jak mamy do wyboru kąt ostry lub rozwarty, to wybieramy ten wektor powierzchni najczęściej tak, żeby tworzył z wektorem indukcji kąt jak najmniejszy, a więc kąt mniejszy od 90 stopni. No i tak właśnie tu wybraliśmy. I teraz zauważmy, że kąt między wektorem powierzchni i wektorem indukcji jest taki sam jak kąt alfa. To można wyjść, analizując te kąty z faktu, że suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni, ale już wielokrotnie z tej własności kątów stworzyliśmy nową regułkę, która wynika też z tej zależności, którą teraz podałem, że kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych są równe. I teraz zobaczmy, że ramię tego kąta jest prostopadłe do tego ramienia, a drugie ramię tego kąta alfa jest prostopadłe do tego ramienia. Czyli między tymi ramionami jest też kąt, jest taki sam kąt jak między tymi ramionami, bo odpowiednie ramiona tego kąta są prostopadłe do ramion tego kąta. Czyli jeszcze raz, to ramię kąta do tego prostopadłe, a to ramię tego kąta do tego. Więc te kąty są sobie równe. To jest kąt alfa, tu też jest kąt alfa. Czyli kąt alfa to jest między innymi kąt między wektorem indukcji i wektorem powierzchni. No i jeszcze raz zdefiniujmy ten wektor powierzchni. Wektor powierzchni wektor powierzchni jest prostopadły do powierzchni, a jego wartość równa jest polu tej powierzchni. A jeszcze mówiłem o tym zwrocie, że zwrot wektora powierzchni wybieramy tu dowolnie, ale zwykle wybieramy go tak, aby tworzył z tych dwóch możliwości, tworzył z wektorem indukcji magnetycznej jak najmniejszy kąt, znaczy mniejszy od 90 stopni. No i teraz zastanówmy się, od czego może zależeć liczba linii pola przechodzących przez daną powierzchnię. No, gdybyśmy mieli inną powierzchnię, ale ustawioną pod tym samym kątem, inaczej, inną powierzchnię, dla której pole tego rzutu prostopadłego byłoby 2 razy większe. Bo tu kąt nie ma znaczenia. Ważne jest, jak duża jest powierzchnia tego rzutu prostopadłego danej powierzchni na płaszczyznę prostopadłą do linii pola, czy na tą płaszczyznę, teraz pokazuję. Więc gdyby to dla innej powierzchni ustawionej w tym samym polu magnetycznym, czyli tam, gdzie gęstość linii pola jest taka sama, pole tego rzutu prostopadłego byłoby 2 razy większe, to przez tą inną powierzchnię przeszłoby 2 razy więcej linii pola. Więc widzimy, że jeżeli dla innej powierzchni ustawionej w tym samym polu magnetycznym mamy, to pole tego rzutu prostopadłego jest 2 razy większe, to jest 2 razy więcej linii pola, czyli że liczba linii pola jest wprost proporcjonalna do pola tego rzutu prostopadłego danej powierzchni na płaszczyznę prostopadłą do linii pola. No ale też załóżmy, że mamy nadal tą samą powierzchnię, ale zmieniłyby się indukcja przed 2 razy. To by wtedy rysowalibyśmy te linie 2 razy gęściej i przez tą powierzchnię przeszłoby 2 razy więcej linii pola. Czyli widzimy, że ta liczba linii pola, oznaczmy to n, jest również wprost proporcjonalna do wartości indukcji magnetycznej, bo 2 razy większa indukcja, to wtedy to obrazujemy to rysując 2 razy gęściej linię pola. No i teraz, jeżeli widzimy, że te dwie wielkości, indukcja i pole tego rzutu prostopadłego są wielkościami niezależnymi, to jeżeli ta liczba linii pola jest wprost proporcjonalna i do wartości indukcji, i do wartości pola tej powierzchni S prostopadłe, to również jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych wartości, tych wielkości. No i teraz jeszcze troszeczkę
jeszcze tu przeczytam tą notatkę, żebyście odczytali moje hieroglify. Więc ilość linii pola przechodzących przez powierzchnię S jest taka sama jak przez powierzchnię S prostopadłą, więc to powiedziałem wcześniej, czyli przez tą powierzchnię prostopadłą do linii pola, powiązaną z tą powierzchnią, przechodzi tyle samo linii pola, tak? To prawda jest. I teraz jest zarówno ta ilość linii pola oczywiście jest zarówno wprost proporcjonalna do pola S prostopadłej, jak i do wartości wektora indukcji magnetycznej, czy to, co przed chwilą powtórzyłem, tylko tu zawarłem tak w formie skrótowej. No i teraz jeszcze uzależnijmy tą pole tego rzutu prostopadłego danej powierzchni na płaszczyznę prostopadłą do linii pola od tego kąta alfa i pola powierzchni tej głównej, powierzchni tej pierwotnej S. No to zauważmy, że jak podzielimy S prostopadłe do S, to uzyskamy cosinus alfa. I tu właśnie mógłbym bardzo łatwo Was oszukać, właśnie jakbym tak dość szybko to powiedział, to wydaje się to logiczne, no to mamy S prostopadłe, tu mamy S, jak dzielimy ten bok przez ten bok, to jest cosinus kąta alfa, ale zauważmy, że to S prostopadłe to nie jest wcale długość tego boku, to jest pole tej powierzchni, której my tylko widzimy tak jakby przekrój, ale jak mamy rzut prostopadły, to wyobraźcie sobie, że mamy tą powierzchnię. Właśnie co to jest rzut prostopadły? Jak tu mamy tą powierzchnię, to ten rzut prostopadły to rozumiem w ten sposób, jakbyśmy na przykład świecili, to jest przeszkoda i teraz świecimy z tej strony taką równoległą wiązką światła i wtedy, gdyby tu był ekran, to na tym ekranie pojawiłby się cień. Jak gdyby to pole tego rzutu prostopadłego, to jakby jest pole tego cienia, który powstał. Czyli tak, gdyby właśnie ta wiązka światła była tak skierowana jak te linie pola właśnie, tak? Jakby byśmy stąd świecili, ta powierzchnia S prostopadła to byłby ten cień, który by powstał na ekranie, który byłby w tym miejscu. A więc ten cień, jego wymiary w tym kierunku, którego tu nie widzimy, nie uległyby zmianie. Uległy zmianie tylko wymiary właśnie w tej płaszczyźnie, którą teraz widzimy. Tak? Czyli te wymiary w tym kierunku tej powierzchni tej są i nadal takie same. Czyli gdyby to był na przykład taki prostokąt, no to pole S prostopadłe to byłby ten bok razy długość tego boku niewidocznego. Pole tej powierzchni to byłby ten bok razy długość tego boku niewidocznego, który jest tak samo długi jak ten niewidoczny bok tu wychodzący z tego miejsca. Tak? Czyli jakbyśmy podzielili te dwie powierzchnie, na pole prostokąta to był jeden bok razy drugi, tu też jeden bok razy ten niewidoczny, to ten bok niewidoczny, długość tego boku niewidocznego by się uległa skróceniu i zostałoby, że jak dzielimy tą powierzchnię przez pole tej powierzchni do pola tej powierzchni, to otrzymalibyśmy długość tego boku przez długość tego boku, bo długości tych boków niewidocznych, które są takie same, by się skróciły. Czyli rzeczywiście S prostopadłe do S to jest rzeczywiście cosinus alfa, a kąt alfa to jest nic innego, tylko kąt między wektorem indukcji i wektorem powierzchni, czyli ten kąt alfa to jest kąt między wektorem indukcji i wektorem powierzchni, czyli przekształcę teraz ten wzór S prostopadłe przez S równa się cosinus tego kąta między B i S. Przekształcamy, obliczamy z tego S prostopadłe, czyli mnożymy przez S, otrzymujemy, że S prostopadłe to jest S razy cosinus kąta między wektorem indukcji i wektorem powierzchni. No i teraz podsumujmy. W takim razie ilość linii pola jest wprost proporcjonalna do iloczynu właśnie wartości indukcji tego pola S prostopadłe, co to zapisałem, i w miejsce tego S prostopadłe wstawiamy teraz tą wielkość uzależnioną od pola powierzchni S i tego kąta między wektorami indukcji i wektorem powierzchni. Stawiliśmy tu i widzimy, że ta wielkość spełnia nasze oczekiwania. Znaczy można jeszcze to w skrócie właśnie, jakbyście znali pojęcie iloczynu skalarnego, jak mamy iloczyn skalarny dwóch wektorów, to jego wartość jest równa
iloczynowi wartości tych wektorów razy kosinus kąta między nimi. Tu właśnie coś takiego mamy. B to jest wartość jednego wektora, S jest wartość drugiego wektora, a to jest kosinus kąta między tymi wektorami. To można w skrócie zapisać jako iloczyn skalarny do dwóch wektorów. Fizycy to najczęściej tu nie piszą ani kropki, ani nic. Matematycy takie kółeczko piszą puste w środku. No, różne są to oznaczenia, ale jeżeli tu jest właśnie kropka lub nic nie ma, lub jest to kółeczko z taką puste w środku, to jest tak zwany iloczyn skalarny i to jest dokładnie to samo, to jest inny zapis. Czasami ten skrótowy, czy inaczej pod tym się kryje po prostu to. I czasami nam jest wygodniej zapisać ten iloczyn skalarny tych dwóch wektorów w formie takiej skrótowej, albo rozpisać, co się pod nim kryje. To w zależności od okoliczności będziemy robili jedno lub drugie. I ponieważ ta wielkość, którą tu uzyskaliśmy, to jest to samo, tu spełnia nasze oczekiwania, bo szukaliśmy wielkości, która jest wprost proporcjonalna do ilości linii pola przechodzących przez daną powierzchnię, to właśnie to może być ta wielkość. I właśnie uznano, że ta wielkość będzie właśnie nam o tym mówiła. Nazwano strumieniem indukcji magnetycznej. Czasami mówi się strumieniem wektora indukcji magnetycznej, ale strumień indukcji magnetycznej to wystarczy. Oznaczono symbolem Φ, bo Φ to jest strumień. Tutaj już mieliśmy ten symbol Φ przy strumieniu indukcji elektrycznej, tylko tam było Φ z indeksem Φd, przepraszam, a to jest Φb, bo ten wektor, którego strumień tu obliczamy albo definiujemy, to nazywa się wektorem indukcji, więc strumień indukcji magnetycznej, no to jest właśnie to w skrócie, a jak rozpisujemy, to mamy w ten sposób, czyli to jest wartość jednego wektora razy wartość drugiego, razy kosinus kąta między tymi wektorami, ale skupmy się też na tym, na istocie tej wielkości. Tu zapis jest skomplikowany, ale pamiętajmy, że ta wielkość mówi nam o tym, ile linii pola przechodzi przez daną powierzchnię. Im większa wartość tej wielkości fizycznej, tym więcej linii pola przechodzi przez daną powierzchnię. No i tu nazwa oczywiście, tu już do notatki Φb, strumień indukcji magnetycznej, wielkość wprost proporcjonalna do ilości linii pola magnetycznego przechodzących przez daną powierzchnię. To jest jednostka lewej strony, to jest jednostka prawej strony. Jednostka prawej to jest jednostka indukcji, czyli Tesla, jest jednostka pola powierzchni, czyli metr do kwadratu, a kosinus jest liczbą, to nie ma jednostki, więc jednostka tego strumienia to jest jednostka indukcji, czyli Tesla, razy jednostka pola powierzchni, czy metr do kwadratu i nazywa się Weber, w skrócie WB. No to co to jest ten 1 Weber, żebyśmy zrozumieli? No to kiedy to jest równe 1? No na przykład kiedy indukcja jest równa 1 jednostce, gdy pole powierzchni jest równe jednostce i gdy kosinus jest równy 1. No kosinus będzie równy 1 dla kąta równego 0, czyli jak B i S tworzą kąt 0, to spójrzmy jeszcze raz tu. Czyli jak B i S są 0, to znaczy S jest tak samo skierowane jak B, czyli B, no to wtedy ta powierzchnia jest ustawiona prostopadle do linii pola, czyli w takim razie wracamy jeszcze raz do tego naszego wzoru, więc to równa się 1, jeżeli kosinus jest równy 1, czyli jeżeli ta powierzchnia S jest prostopadła do linii pola, potem to się równa 1, gdy ta powierzchnia ma pole równe 1 metr kwadratowy i że wartość indukcji jest równa jednostce, czyli indukcja tego pola jednorodnego ma wartość 1 Tesli. Czyli jeżeli mamy powierzchnię o powierzchnię płaską o polu 1 metra kwadratowego ustawioną prostopadle do linii pola magnetycznego o indukcji równej 1 Tesli, to przez tą powierzchnię przechodzi strumień indukcji magnetycznej o wartości 1 Webera. O, taki jest sens tego strumienia. No i teraz przechodzimy do trudniejszych rzeczy i ważniejszych pewnie. Punkt następny, tu w formie takiego niby problemu, ale dojdziemy do wzoru, który jest niezwykle ważny, właściwie pewnie nas by nie było, gdyby tego wzoru nie wymyślono. Do dzisiaj ten wzór, który tam się pojawi na końcu tych naszych rozważań, to jest na bazie tego wzoru
uzyskuje się większość energii elektrycznej, a od niej zależy to, ilu ludzi w ogóle może żyć na Ziemi, bo to bez energii nie można ani żywności wybudować, niczego nie można. Więc najpierw w formie problemu zaczniemy, tak? Czyli zacznie się to tak niepostrzeżenie, a dojdziemy właśnie do wzoru chyba najważniejszego tak naprawdę dla istnienia naszej cywilizacji, przynajmniej w ostatnich gdzieś 150 latach. Więc sformułujmy ten problem. Przesuwamy ruchem jednostajnym, prostoliniowym poprzeczkę wykonaną z przewodnika wzdłuż równoległych metalowych, też przewodzących szyn w jednorodnym polu magnetycznym o liniach pola prostopadłych do płaszczyzny utworzonej przez szyny i poprzeczkę. No rysunek to wszystko wyjaśni. No i teraz właśnie, zresztą ja już mówiłem, że zmieniłem kolejność realizacji tego materiału, jeżeli chodzi o pole magnetyczne, ze względu na to, że opuściłem chwilowo ćwiczenie tych reguł lewej dłoni, reguł siły prawoskrętnej, ponieważ tam rysunki takie przestrzenne, znaczy trzeba rysować i tu, jeżeli chodzi o kamerę, to właśnie brakuje nam tego trzeciego wymiaru i będzie to trudne, ale i tak będziemy od czasu do czasu musieli te reguły stosować, ale staram się na razie nie za często, ponieważ w tej formie nie będzie to za bardzo efektywne. No, ale nie unikniemy tego. No i teraz to są te nasze szyny, jedna szyna i druga, na końcu są połączone. Te szyny są wykonane z przewodnika i teraz wzdłuż tych szyn, prostopadle do nich, porusza się ta poprzeczka. Ja po prostu tak tu rozszerzyłem tylko dlatego, żeby były widoczne te wektory tu w środku, to żeby miał miejsce na te wektory. I ta poprzeczka chcemy przesuwać tą poprzeczkę ruchem w tę stronę, zgodnie z prędkością, tu ruchem jednostajnym, prostoliniowym. I to jest początkowe położenie tej poprzeczki, a to jest końcowe położenie tej poprzeczki. I teraz, no właśnie, najpierw musimy zobaczyć, co się dzieje, jeżeli przewodnik porusza się w polu magnetycznym, właśnie, a tu wektor indukcji magnetycznej jest prostopadły do tej płaszczyzny utworzonej przez te szyny i poprzeczkę, czyli tak jest skierowane prostopadle do kartki, czyli kółko z krzyżykiem. Sekundę, jak się napiję jeszcze, bo gardło mi zaschło. Jeszcze moment. Już się napiję i zaraz będę mówił dalej. No idziemy dalej. Więc zgodnie z treścią zadania czy problemu wektor indukcji jest prostopadły do tej płaszczyzny utworzonej przez szyny i tą poprzeczkę. Akurat wybrałem do dołu. Ważne, że prostopadły. Wektor powierzchni później nam będzie potrzebny, no ja już go tu rysuję, ten wektor powierzchni, ale wybieram zwrot, ponieważ ode mnie zależy. Ten wektor powierzchni jest prostopadły do tej powierzchni ograniczonej tym przewodnikiem, a mam do wyboru zwrot albo od kartki, albo do kartki. To tak jak mówiliśmy, najczęściej wybieramy ten wektor powierzchni tak, żeby z tych dwóch możliwości wybrać tą, która taki wektor powierzchni, który tworzy z wektorem indukcji jak najmniejszy kąt. Więc wybieram tą możliwość do kartki, ponieważ wtedy wektor powierzchni S tworzy z wektorem indukcji kąt 0 stopni. Jakbym wybrał w drugą stronę, to by tworzył kąt 180 stopni, czyli większy od kąta 0 stopni. No i teraz co tu się dzieje? Jeżeli ta poprzeczka my ją przesuwamy w tym kierunku, to razem z nią przesuwają się swobodne elektrony, które w tej poprzeczce się znajdują. No to jest przewodnik, więc w przewodniku znajdują się między innymi swobodne elektrony. Rozważamy tylko te swobodne elektrony, bo one pod wpływem siły magnetycznej mogą zacząć się poruszać. I teraz ten elektron, no jakiś jeden przykładowy elektron swobodny tu narysujemy, który kółeczko z minusem. No skoro on jest częścią tej poprzeczki, ta poprzeczka porusza się tu w prawo, no to on się porusza też w prawo razem z poprzeczką w tym polu magnetycznym. Czyli jego prędkość w tym polu magnetycznym początkowo jest taka jak całej poprzeczki. No ale dobrze, jak mamy cząstkę naładowaną, poruszającą się w polu magnetycznym, no to zgodnie z tymi wzorami na siłę magnetyczną wiemy, że może działać właśnie na tą cząstkę siła magnetyczna. No to teraz
ponieważ widzimy, że wektor indukcji, wektor prędkości są do siebie prostopadłe, to zastosujmy regułę lewej dłoni. Znaczy ja już mówiłem, że dla ładunku ujemnego możemy stosować regułę lewej dłoni ze zmianą zwrotu na przeciwny lub regułę prawej dłoni. No zastosujmy regułę lewej dłoni na razie. Więc mamy lewą dłoń, tak? Ustawiamy ją tak, żeby wektor indukcji wbijał się we wewnętrzną część dłoni, czyli tak, o. I obracamy palce w ten sposób, żeby pokazywały prędkość. Odchylony kciuk wskazuje tam do góry, ale tak byłoby dla cząstki dodatnio naładowanej, to zmieniamy zwrot na przeciwny, czyli w drugą stronę, czyli z reguły lewej dłoni stosowanej dla tej prędkości, dla wektora indukcji, wyszłaby nam siła magnetyczna skierowana tu do góry, ale jest cząstka ma ładunek ujemny, więc zmieniamy zwrot na przeciwny. Znaczy do góry będzie skierowany iloczyn wektorowy wektora V i B. A ponieważ w tym wzorze mamy QVB i to Q w tym wzorze na siłę magnetyczną stawiamy z uwzględnieniem znaku, to byśmy wstawili minus ładunek elementarny i wtedy zmieni się nam zwrot na przeciwny. Także ta siła magnetyczna działa w tym kierunku. Ja tą siłą zacząłem wyjątkowo Fe. To nie jest siła elektryczna, ale to jest taki mój zapis, bo jeszcze inna będzie siła magnetyczna właśnie tu, więc żeby ją odróżnić, to oznaczamy Fe. To siła magnetyczna działająca na elektron. To E jest od elektronu, a nie od siły elektrycznej. Czyli siła magnetyczna, ze względu na to, że ta poprzeczka się porusza w tę stronę, więc ten elektron też się porusza razem z nią w tę stronę, to działa na niego siła magnetyczna, czy to pole działa na niego siłą magnetyczną, skierowaną tu w dół w rysunku, oznaczamy to siłę Fe. No i ta siła, ponieważ ten elektron, mówimy, jest swobodny, może się poruszać, to ta siła zmusi go do ruchu w tym kierunku. I czy to Ve to jest ta prędkość tego elektronu. Czy swobodne, to jest przykładowy elektron swobodny, ich jest tu dużo więcej, więc te swobodne elektrony będą w tej poprzeczce poruszały się tu do dołu, na rysunku przynajmniej do dołu, tak? No to znaczy, że będzie płynął w tej poprzeczce prąd w drugą stronę, bo umowny kierunek prądu jest przeciwny do kierunku uporządkowanego ruchu elektronów, czyli prąd będzie płynął do góry. I teraz, skoro mamy przewodnik, w którym płynie prąd, znajdujący się w polu magnetycznym, no to na ten przewodnik zacznie działać siła magnetyczna. Określimy jej kierunek i zwrot regułą lewej dłoni, ale pamiętamy, że w regule lewej dłoni dla prądu występuje nie prąd, znaczy nie wektor prądu, bo nie ma czegoś takiego, tylko zamiast wektora wskazującego kierunek prądu jest wektor delta L, który ma kierunek i zwrot zgodny z kierunkiem płynącego prądu. No i teraz stosujemy z tej reguły lewej dłoni. W tym przypadku widzimy, że wektor delta L jest prostopadły do wektora indukcji, więc reguła lewej dłoni obowiązuje. No i stosujemy tak. Ustawiamy lewą dłoń tak, żeby wektor indukcji był prostopadły do wewnętrznej części lewej dłoni i obracamy palce, żeby wskazywały wektor delta L. Bo wektor delta jest w tamtą stronę i odchylony, znaczy palce wskazują wektor delta L, odchylony kciuk wskazuje kierunek tu w lewą stronę. Czyli wektor odchylony kciuk wskazał nam kierunek w lewą stronę, czy działa na tą poprzeczkę, w której płynie prąd w tym kierunku, siła magnetyczna skierowana tu w lewo. No i teraz właśnie, gdyby na początku ktoś nadał taką prędkość temu przewodnikowi, tak jak tu jest, to widzimy, że podziałałaby na ten przewodnik siła magnetyczna w drugą stronę. Nie pomagająca, ale widzimy, że przeszkadzająca w tym ruchu. No to co by się stało? No to ten przewodnik zacząłby się coraz wolniej poruszać, bo wypadkowa siła to byłaby siła wypadkowa, by przeszkadzała w tym ruchu. No to a my chcemy, tak w treści było, że my mamy ten przewodnik przemieszczać ruchem jednostajnym prostoliniowym. Warunkiem ruchu jednostajnego prostoliniowego jest albo brak działającej siły, ale tu już jedna działa,
to druga możliwość, że siły działające równoważą się wzajemnie, czyli my musimy podziałać siłą równoważącą siłę magnetyczną. No to jest właśnie ta siła zewnętrzna, to my musimy podtrzymywać ruch tej poprzeczki, tak? Czyli ta siła, jak chcemy, żeby był ruch jednostajny, prostoliniowy, to ta siła Fz, czy którą my działamy na tą poprzeczkę, musi równoważyć tą siłę magnetyczną. No i teraz ta siła magnetyczna powoduje, że ta siła zewnętrzna, którą my działamy, równoważy siłę magnetyczną i ta poprzeczka porusza się ruchem jednostajnym i po jakimś czasie przemieściła się do tego położenia następnego. Przemieściła się o wektor delta R. Jakiś punkt wybieramy, na przykład początkowy tej poprzeczki i też szukamy punktu początkowego tej poprzeczki po przesunięciu. Łączymy te dwa punkty wektorem przemieszczenia. Jego długość oznaczymy jako delta x tu na górze. Tu jeszcze długość tej poprzeczki byśmy oznaczyli, to będzie nam potrzebne. No, będzie nam potrzebne jako delta L, ale już to nie jest, znaczy tu wskazałem tylko kierunek i zwrot tego wektora delta L, ale jego długość jest od tej części, od tego przewodnika do tego przewodnika, czyli odległość między tymi szynami to będzie wartość wektora tego delta L. Pomijamy akurat tą część, bo ten prąd nie będzie płynął przez tą część, tylko będzie płynął tu zaznaczam kierunek prądu, tak będzie płynął prąd. Tu nie ma gdzie płynąć w tej części. No i teraz jeszcze podsumuję tę notatkę. Siła zewnętrzna wykonuje dodatnią pracę przy przesuwaniu ładunków, a siła magnetyczna wykonuje w tym samym czasie pracę ujemną. Bo zobaczcie, siła zewnętrzna tworzy z przemieszczeniem kąt 0 stopni, kosinus kąta między siłą a przemieszczeniem występuje w definicji pracy. Czyli ten kosinus zera jest równy 1, więc jest dodatni, więc siła zewnętrzna wykonuje dodatnią pracę, czyli my wykonujemy dodatnią pracę, ale w tym samym czasie działa siła magnetyczna, która tworzy z przemieszczeniem kąt 180 stopni, kosinus tego kąta jest równy -1, czyli ta siła wykonuje ujemną pracę. Wykonać ujemną pracę to znaczy przyjąć energię, czyli my działamy siłą zewnętrzną, wykonujemy dodatnią pracę, czyli tracimy energię, w tym samym czasie siła magnetyczna wykonuje ujemną pracę, czyli czy pole magnetyczne zyskuje energię i potem kosztem tej energii pola magnetycznego przesuwane są elektrony w przewodniku, czyli ta energia pola magnetycznego jest wykorzystywana do zwiększenia energii kinetycznej w elektronów, tak? Czyli z naszej energii, którą my tu straciliśmy wykonując tą pracę, zwiększa się energia pola magnetycznego i od razu jest wykorzystywana na przesuwanie elektronów w przewodniku, czyli na energię prądu elektrycznego. No jeszcze raz przeczytałem tę notatkę, bo to niewyraźnie pisze. Siła zewnętrzna wykonuje dodatnią pracę przy przesuwaniu poprzeczki, a siła magnetyczna wykonuje w tym samym czasie pracę ujemną, równą co do wartości bezwzględnej pracy wykonanej przez siłę zewnętrzną. Wykonać ujemną pracę oznacza przyjąć energię. Dzięki tej energii w obwodzie płynie prąd elektryczny. No i teraz matematyka. Nie jest taka skomplikowana, no ale jest. Jakaś tam jest. Więc obliczmy pracę tej siły zewnętrznej, czyli to, jaką energię my dostarczyliśmy do tego obwodu. Układu obwodu też. Więc praca siły zewnętrznej to jest tak, wartość siły zewnętrznej razy długość wektora przemieszczenia razy kosinus kąta między siłą zewnętrzną i przemieszczeniem. No to ten kąt między siłą zewnętrzną i przemieszczeniem jest 0 stopni, kosinus 0 to jest 1, no więc zostaje tylko wartość Fz razy delta R. I zajmijmy się tymi wielkościami. Tu na boku będę wszystko, co potrzebuję. Tu będzie ten główne wyprowadzenie, a tu na boku będę pisał te podstawienia będę przygotowywał. Więc co my wiemy o sile zewnętrznej? Że ona równoważy siłę magnetyczną, więc jest równa jej co do wartości, a wzór na siłę magnetyczną działającą na przewodnik z prądem w polu magnetycznym już znamy z lekcji poprzedniej. To jest natężenie razy długość tego przewodnika, czy delta L, razy wartość indukcji, razy sinus kąta między kierunkiem prądu, czyli wektorem delta L, a indukcją magnetyczną.
no to spójrzmy, jaki kąt tworzy indukcja magnetyczna i kierunek prądu, czy wektor delta L. Tworzą kąt 90 stopni, bo indukcja jest prostopadła do karetki, czy do każdego wektora na karetce. W takim razie kąt między delta a b jest 90 stopni, sinus tego kąta to jest 1, więc zostaje tylko i razy delta r razy b. A nasza długość wektora delta r, no to jest długość tego wektora, jest równa, my ją oznaczymy jako delta x. Czyli delta r to jest delta x. No to w takim razie podstawmy teraz zamiast fz i razy delta L razy b, a zamiast delta r delta x. No to powtarzam ten wzór tu jeszcze i w miejsce fm jest to, miejsce delta x, a w miejsce delta r już delta x podstawiłem, tak? O, tu jest. Zmieniam kolejność, żeby delta L i delta x było obok siebie. Delta L razy delta x. Co to jest delta L razy delta x? Delta L to jest odległość między szynami, a delta x to o ile się one przesunęły. Czy to jest takie pole? Delta x razy delta L to jest pole takiego prostokąta. Czyli to jest to, o ile się zmniejszyło pole ograniczone przewodnikiem tu. Bo było takie, a jest teraz tylko takie. Zmniejszyło się o właśnie to pole, które teraz tam występuje w tym wzorze. Czy o delta L razy delta x. Czyli to delta L razy delta x to jest to pole początkowe, to jest to pole początkowe, czy S początkowe, minus to pole końcowe, S końcowe, to się zmniejszyło. Czyli to jest S początkowe, to delta L razy delta x to jest pole początkowe, to większe, minus to pole końcowe, mniejsze. Chciałbym tu mieć różnicę końcowej wielkości minus początkową, więc odwrócę tą różnicę, ale to minus musi się pojawić na początku. Wtedy, jakby się wymnożyli, to jest to samo co tu. No i teraz, jak mamy różnicę dwóch wielkości, gdzie jest od końcowej odejmuje początkową, a tu jeszcze nie, to jeszcze, znaczy to też jest ważne, ale na razie wymnożę przez indukcję jeden wyraz i drugi wyraz nawiasów, wymnożyłem. A co to jest b razy sk? No b razy s razy kosinus kąta między wektorem b i s to byłby strumień. No ale spójrzmy, czy czasami to nie jest, bo strumień wektora indukcji, ten początkowy, który przechodzi przez tą powierzchnię, bo tak na początku, taka była ta powierzchnia na początku, no to jaki jest kąt między wektorem indukcji i wektorem powierzchni? Między b i s. Są tak samo skierowane, to kąt jest 0 stopni. Kosinus 0 to jest 1. Czyli jakbyśmy ten strumień początkowy wektora indukcji, czy strumień indukcji magnetycznej początkowy byśmy obliczali, no to byśmy mnożyli wartość indukcji, ona się nie zmienia, razy wartość tego pola powierzchni początkowego, ograniczonego przewodnikiem, razy kosinus kąta między indukcją i wektorem indukcji wektorem powierzchni, on jest równy 0 stopni, kosinus 0 jest 1, więc zostaje nam tylko b razy sp. I podobnie strumień końcowy, przechodzący przez tą powierzchnię, tą końcową, no to identycznie. To jest wartość indukcji, nie ulega zmianie, jest to samo, tu było b, jest b, nie trzeba pisać indeksu, razy to pole powierzchni to końcowe, razy kosinus kąta między wektorem indukcji a wektorem powierzchni, kąt jest 0 stopni, kosinus jest z tego kąta równy 1, zostaje b razy, kąt jest 0 stopni, kosinus jest równy 1, zostaje tylko b razy sk. No jeszcze natężenie będziemy poczynić. Natężenie to jest ładunek, który przepłynął przez przekrój poprzeczny przez czas, w którym to nastąpiło. I dokonajmy tych podstawień, czyli w naszym wzorze w miejsce, no zauważamy, że teraz to b razy sk to jest nic innego, tylko tu mamy, gdzie jest to końcowy, już słabo widzę, b razy sk to jest strumień indukcji ten końcowy, a b razy sp to jest strumień indukcji początkowy. Więc zamiast tych wyrażeń mamy phi b końcowy i strumień indukcji początkowy. A różnicę wielkości tego strumienia końcowego minus strumień początkowy można w skrócie zapisać jako del, proszę symbol delty, czyli zmiana strumienia indukcji magnetycznej. No i otrzymujemy wzór na tą pracę siły zewnętrznej jako
to jest minus natężenie oraz zmiana strumienia indukcji magnetycznej. Ten minus się wziął stąd, że wybraliśmy wektor powierzchni zgodny z wektorem indukcji. To nie ma tu wielkiej filozofii, tam czasami się dodaje, mówi się, że ten minus mówi o tam przeszkadzaniu, to jeszcze później się pojawi takie pojęcie przy zjawisku indukcji elektromagnetycznej, ale akurat w tym przypadku to wynika tylko z wyboru wektora powierzchni zgodnego z wektorem indukcji magnetycznej. Mogliśmy odwrotnie wybrać, to tego minusa by nie było. No i teraz mamy już ten wzór, ale jeszcze natężenie prądu wyrazimy właśnie poprzez stosunek ładunku, który przepłynął przez dowolny przekrój poprzeczny przez czas, którym to nastąpiło. Przekrój przewodnika oczywiście przez czas, którym to nastąpiło, i wstawmy teraz to natężenie tu w to miejsce. Wstawiliśmy. Tu zmieniam teraz ten minus, cały czas pamiętajmy o tym minusie. Zmieniam tu formę tego wzoru. Matematycznie to samo jest. Tu jest ładunek, ale to delta T napiszę pod zmianą strumienia. I teraz przypomnijmy sobie, że właśnie to co jest tu, to jest praca tej siły zewnętrznej, czy praca, jaką my wykonaliśmy, żeby utrzymać ruch jednostajny, prostoliniowy tej poprzeczki w tym polu magnetycznym wzdłuż tych równoległych szyn. Ale to jest energia, którą my dostarczyliśmy do tego obwodu. Że zwykle, żeby płynął prąd w przewodniku, tu mamy przewodnik zamknięty, zwykle, żeby w obwodzie płynął prąd, to musi być źródło napięcia i my charakteryzujemy źródło napięcia, podając taką cechę, jaką jest znaczy siła elektromotoryczna, siła elektromotoryczna. I pamiętamy, że siłę elektromotoryczną definiowaliśmy, źródło napięcia definiowaliśmy jako energię, ta zostanie dostarczona w źródle w czasie, w którym przez źródło przepłynął ładunek delta Q, czy stosunek tej energii, która została dostarczona w źródle do ładunku, który w tym czasie przepłynął przez źródło. A teraz ta energia jest dostarczana przez nas, czyli można powiedzieć, że to, że my tą pracę wykonaliśmy, to jaki jest skutek tego? Taki, że jakby w tym obwodzie pojawiła się siła elektromotoryczna, tak jakby źródło napięcia się pojawiło o sile elektromotorycznej równej, no właśnie tej energii dostarczonej, podzielonej przez ładunek, który w tym czasie przepłynął przez dowolny przekrój poprzeczny przewodnika. No to wstawmy, czyli my jak gdyby pełnimy rolę tego dostarczyciela energii. No, normalnie w obwodzie, jak mamy jakieś źródło napięcia, no to właśnie ta jakaś bateryjka, czy jakiś akumulator dostarcza tą energię, a tu my dostarczyliśmy tą energię. Czyli tak jakby dzięki nam, tak jakby w tym obwodzie pojawiło się źródło napięcia o sile elektromotorycznej równej stosunkowi tej energii, którą my dostarczyliśmy przez ładunek, który w tym czasie przepłynął przez dowolny przekrój poprzeczny przewodnika. No to wstawmy teraz tą pracę naszą tu do licznika, czyli ten wzór, który tu jest, wstawiliśmy. Ten ładunek ulega skróceniu i otrzymujemy minus zmiana strumienia indukcji magnetycznej przez czas. I połączymy początek z końcem. Już tu mamy ten wzór. Już mi się prawie bateria rozładowuje i zaraz będę musiał chyba skrócić tą lekcję z tego powodu, no ale przynajmniej to zakończmy. I ten wzór, który tu mamy właśnie, to jest łączymy początek z końcem, no to szybciutko, no właściwie, że ta siła elektromotoryczna, dodam tu nazwę indukcji elektromagnetycznej, jest równa szybkości zmiany strumienia indukcji magnetycznej przechodzącego przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem. Taki sobie wzór, tak? No, coś tam liczyliśmy zgodnie z jakimiś regułami i otrzymaliśmy wzór na siłę elektromotoryczną, czyli jakbyśmy chcieli, żeby płynął tu większy, właśnie jakbyśmy chcieli, żeby tu płynął w tym przewodniku prąd o większym natężeniu, no to chcielibyśmy, żeby tu pojawiła się siła elektromotoryczna o większej wartości, więc to musi mieć większą wartość, to wtedy to wyrażenie musi mieć większą wartość. Chodzi o wartość bezwzględną, ten minus tu pominimy na razie. Czyli kiedy to będzie większe? Gdy ta szybkość zmiany strumienia indukcji magnetycznej będzie większa. Czyli chodzi nie, żeby ten strumień był większy, tylko żeby się szybciej zmieniał.
Bo właśnie to, co tu mam, to jest, jak dzielimy zmianę strumienia przez czas, to mówimy, że to jest szybkość zmiany tej wielkości, tak? I okazuje się, że właśnie ludzkość do tej pory nie wymyśliła żadnego lepszego sposobu na produkcję energii elektrycznej na masową skalę. Że podstawowym sposobem właśnie wytwarzania energii elektrycznej jest zmiana strumienia indukcji magnetycznej przechodzącego przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem. I potem podamy przykłady, ale już dzisiaj mi czasu nie starczy, bo ta bateria już jest na wykończeniu i muszę powoli to kończyć. Więc podamy przykłady różnych elektrowni i okaże się, że praktycznie we wszystkich elektrowniach, jakkolwiek prawie we wszystkich, nie wiem, we wszystkich, że na końcu te różne rodzaje energii służą nam tak naprawdę do tego, żeby szybko zmieniać strumień indukcji magnetycznej i z tego pojawia się ta energia elektryczna. No, troszkę inaczej jest w przypadku energii, znaczy wytwarzania prądu elektrycznego z energii słonecznej. Tam to już jest troszkę inny sposób, ale na razie nie nauczyliśmy się na masową skalę wytwarzać energii w ten sposób. Na razie przede wszystkim korzystamy właśnie z tego wzoru. Jak ja mówiłem, że czasami tak żartuję, że ten wzór to jest wasz dziadek, mama, tata, to jest wasza, znaczy dzięki temu w ogóle i wy, i my, i ja żyjemy, bo gdyby tej energii na taką skalę nie można było wytwarzać dzięki temu wzorowi, to po prostu nas by nie było, bo byśmy nie mieli co jeść, nie mieli w co się ubrać, ale jest też zastanawiające, że minęło tam już gdzieś 150 lat ponad od wymyślenia, właściwie stworzenia tego wzoru, czy jego odnalezienia, czy wyprowadzenia i nie stworzono niczego, co by w lepszy sposób rozwiązywało problemy energetyczne ludzkości. No miejmy nadzieję, że kiedyś to się stanie, ale na razie nie jest to takie proste. I tylko jeszcze może muszę też skrócić, tam miałem coś innego jeszcze w planie, ale skrócimy do tej części, więc tu może tylko jeszcze to do zapisania. Siła elektromotoryczna indukcji elektromagnetycznej równa jest szybkości zmiany strumienia indukcji magnetycznej przechodzącego przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem. To, co powiedziałem wcześniej. Znaczy tu jeszcze zaplanowałem już sposób przygotowania się już do zadań, gdzie tam ten strumień indukcji magnetycznej występuje, pewne szczególne przypadki, które rozpatrzyłem, jak się oblicza zmianę strumienia, ale to już może na kolejnej lekcji, ponieważ bateria mi się kończy, jeszcze muszę ją naładować i muszę przesłać do komputera i do YouTube, to bardzo dużo czasu, jeszcze długo nie będę spał. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.